Południe Ziemi okalają powietrzne prądy przemieszczające się z zachodu na wschód. Najmocniej wieje na 60. równoleżniku, wiatry te nazywają się Screaming 60s, na równoleżniku 50. Furious 50s, a 40. Roaring 40s. Wiatry te powodują potężne sztormy. Fale przez nie generowane zmierzają w kierunku równika, układając się w tzw. swell, a gdy dotrą na przybrzeżne płcizny, załamują się. A tam pojawiamy się już my. Raz do roku staram się zrobić sobie reset od tak zwanego normalnego życia i przynajmniej miesiąc spędzić gdzieś daleko. Tutaj na Sri Lance spędziliśmy 2 miesiące. 2 miesiące bardzo prostego życia. Razem z Godziem i z Kasią zamieszkaliśmy w małym domku z widokiem na ocean. Znajdowaliśmy się na południu wyspy, w małej miejscowości Miligama. Godzio i Kasia w tym momencie swojego życia byli w trakcie rocznej podróży po Azji. Postanowiliśmy się więc spotkać na surfing. Tuż za płotem zamieszkała inna para przyjaciół, Ogór i Tuśka, którzy z kolei byli w półrocznej podróży po Azji. Kilkadziesiąt metrów dalej w domku z upiorną lalką spała Zuzka, która wpadła do nas po 5 miesiącach w Indiach. A zwykły urlop wzięli i wpadli na kilka tygodni mój brat Adam i kumpel Wiśnia. Tak więc jakimś cudem udało nam się zebrać 8-osobową ekipę na drugim końcu świata. Rano na szybko jedliśmy owsiankę z bananem i marakują, w trakcie kiedy wyspa budziła się do życia. A później bez chwili zwłoki szliśmy na nasz spot, który znajdował się praktycznie tuż przed naszym domkiem. Surfowaliśmy głównie na 2 spotach, Plantation i Coconut, ale w najbliższej okolicy było jeszcze kilka innych, gdy mieliśmy ochoty na zmiany. Surfowaliśmy praktycznie codziennie po kilka godzin i ktoś mógłby pomyśleć, że to się w końcu znudzi, jednak z surfingiem jest trochę jak z nartami. Jesteś 100% otoczony żywiołem i naturą, umysł jest w jakimś innym stanie. Dodatkowo codzienna aktywność fizyczna super wpływa na człowieka, więc jakoś nigdy nie mieliśmy dość. Okej, już była sekwencja z pływania, więc teraz fail.
automatycznie otwarte, to? Tak zostawię, no. Czasem ta zabawa kończy się tak. W szpitalu dostałem VIP-room, zajmowało się mną 1 milion pielęgniarek, dostałem pełno leków, podbijali mi rachunek jak się da, wiedząc, że jestem ubezpieczony. Gdzie jestem? Już po operacji. Na szczęście żyję. Wszystko jest dobrze. Ale strzyli mnie niczego sobie. Normalnie schodziliśmy z wody około 12, kiedy zaczynało wiać. Po południu chillowaliśmy, był czas na czytanie, grę o tron. Posiłki stanowiły główne punkty dnia. Tak jak mówiłem, żyliśmy mega prosto, ale w takiej ekipie się nigdy nie nudziliśmy. Wieczorami zasiadaliśmy wszyscy przy wspólnym stole, otwieraliśmy piwko i graliśmy w planszówki. Przegrani musieli snufać pewną ajurwedyczną mieszankę przypraw z Indii, No to co najmniej dziwnie. Jak wam nie wyszło? To dopij się. po której strasznie się kicha. Ma psik jakąś. Jednej nocy wydarzyło się coś niesamowitego. Zupełnie nie wie, gdzie jest ocean, co? Żółw przyszedł do naszego domku. Jest mega silny. Czemu żółwiu? Tak blisko. I popłynął. Udało się! Surfingową rutynę co jakiś czas przełamywaliśmy wypożyczając skutery, a raz i tuk-tuka, żeby robić wycieczki i eksplorować wyspę. Często robiliśmy tak, że po prostu braliśmy skutery i jechaliśmy bez konkretnego planu gdzieś przed siebie. W ogóle cudownie jest mieć przyjaciół, którzy patrzą na życie tak jak ty, z którymi się nawzajem inspirujecie i tworzycie wspólne wspomnienia. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteśmy średnią 5 osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. I jeśli to prawda, to dobrze trafiłem. Ci tutaj doceniają życie, zdają sobie sprawę, że szybko przemija, nie dają się upchać w schematy. Dlaczego ty idziesz? Jak herbatka smakowała? Oj, gość. Ło, nie do góry. To miałem na nodze.
Drodzy przyjaciele, jeśli oglądacie ten film, to wiedzcie, że jestem za to naprawdę wdzięczny.